Witajcie, szacowni. A dziś będzie o wodzie. O wodzie dlatego, że dzisiaj według kalendarza tybetańskiego przypada święto ablucji. To znaczy, to jest taki zarąbisty dzień, w którym należy się umyć. Codziennie należy się umyć, ale jak tego dnia człowiek się umyje, to woda ma szczególne właściwości i zmywa wszystkie zaburzenia karmiczne, wszystkie programy energoinformacyjne, wszystkie szkody odduchów, wszystkie złe oka ze strony ludzi. Także od istot fizycznych, niefizycznych taka woda dzisiaj, raz w miesiącu to ma miejsce, taka woda ma zdolności zmywania tego całego syfu z nas. Właśnie dlatego dzisiaj o wodzie. I chyba w ogóle przestanę zapowiadać, co będzie w następnych odcinkach, bo potem mam pomysł na coś innego i głupio wychodzi. Więc przed Wami Monika Burzyńska. Życie swe poświęcające dla odkrycia ludzkiej mocy. I właśnie dzisiaj będzie o wodzie. Woda. No najpierw tak ciekawostkę Wam powiem. A wiecie, że wódka i wino w dawnych czasach to było zupełnie coś innego i nie miało w ogóle nic wspólnego z C2H5OH. Boże, mam nadzieję, że się nie jorgnęłam w wzorze etanolu. Kiedyś to, co kiedyś nazywano wódką, albo może nie, inaczej, to, co nazywano winem, to była woda żywa. Ale nie taka z bakteriami, tylko to była woda, która uzdrawiała, która przywracała resecik w ciele. I nie przez rozwolnienie, tylko naprawdę uzdrawiała. To jest wiedza od żerców słowiańskich, wedyjskich. Wódka zaś to było o stopień bardziej, bo to była woda boska, która spirit, woda boska, która po wypiciu sprawiała, że człowiek przypominał sobie, aktywował boskie zdolności. Tak? Z tego miejsca pozdrawiam sekcję lingwistyczną w komentarzach. Ja się naprawdę bardzo staram, ale nie jestem doskonała. Musicie mnie zaakceptować z moimi błędami językowymi. Ja jestem ze ściany wschodniej. Wy się w ogóle cieszcie, że ja przestałam mówić dla. Tak, to było. Powiedz dla Pawła. Pozdrawiam Białystok. Okej, wracając. Na tym skończę, na lingwistycznym uśmiechu do moich komentujących stylistów skończę kwestię historyczną, a teraz przejdę bardziej do sensu stricto. Znaczenie wody we wszechświecie. Woda ma przeogromne znaczenie, dlatego że jest formą ciekłego kryształu. I jako ciekły kryształ, ona ma ma wiele niesamowitych właściwości. Poszukajcie filmu Woda Wielka Tajemnica, albo po prostu Woda. Pierwotny tytuł tego filmu to był Woda. Potem zaczął na YouTube krążyć jako Woda Wielka Tajemnica. Może podlinkuję, jak będę pamiętać w treści, ale Woda Wielka Tajemnica. Ale takie dwie główne cechy woda ma. Po pierwsze, to jest ciekły kryształ, który jest ze sobą połączony, to znaczy w sensie, że nawet może się nie dotykać fizycznie, tak, być w pewnej odległości, a ten ciekły kryształ jest ze sobą w pewien sposób jakoś magicznie połączony. I druga rzecz, która jest arcyważna i wypływa z tego połączenia, woda może być
i jest akumulatorem wszelkiej wiedzy we wszechświecie. Kształt kamienia, kształt kości i woda. No i jeszcze ziemia, tak? Ale to są takie podstawowe. Ja rozumiem, że w naszej cywilizacji to sieci to chyba nie są krzemowe, czy są krzemowe, tak? Mi chodzi o te sieci w komputerach. To służy do przechowywania informacji, banki danych, tak? I tak dalej. Natomiast we wszechświecie woda, kształt kamienia, kształt kości. Kamień i kość to ziemia, tak? Ziemia i woda to są dwa główne takie elementy do przechowywania informacji. I woda jako ciekły kryształ potrafi zarówno wchłonąć w siebie informację, jak i wypromieniować ją z siebie. Co super pokazywał świętej pamięci Masaru Emoto, chyba każdemu znana jest ta postać, że jeżeli bo Japończycy, czyli między innymi zespół Masaru Emoto, w ponad 800-krotnym powiększaniu pod mikroskopem powiększali cząsteczki wody, na które oddziaływano dźwiękiem albo intencją. Dźwiękiem, którego nikt inny nie słyszał, tylko ta woda. I okazuje się, że woda zmieniała znacznie swoją strukturę, kiedy albo nad nią się modlono, albo okazywano jej agresję. Poszukajcie, Masaru Emoto. Też podlinkuję, jak będę pamiętać. Ale jeszcze. Wracając do tego, że woda wie wszystko. Taki lifehack chcę. Dzisiaj parę lifehacków związanych z wodą. Ale generalizując te lifehacki związane z wodą, do wody jako do ciekłego kryształu trzeba rozmawiać, zagadywać. Normalnie jak do laski na dyskotece. Inaczej samo to się nie wydarzy. Woda sama z siebie nie działa nic, ona jest tylko nośnikiem, ale przepięknym nośnikiem. Naprawdę można super rzeczy z wody wykaraskać, jeżeli dobrze się z nią postępuje. Na przykład. Tylko ze względu na to, że to jest ciekły kryształ, który bardzo mocno chłonie informacje, to do części rzeczy, które dzisiaj będziemy omawiać, nie nadaje się woda z kranu. Ani nie nadaje się, z kanalizacji nie. Za chwilę powiem troszeczkę więcej o tym, ale potrzebujemy czystej informacyjnie z wody. Powiem Wam teraz, jak zrobić czystą informacyjnie wodę. W każdym razie, ponieważ woda jest ciekłym kryształem i wie wszystko, do pierwszego lifehacka potrzebujemy wody ze źródła albo wody ze studni pobranej w nocy. W nocy o północy na dróg rozstaju o rwącego ruczaju. Czystą wodę informacyjnie otrzymujemy, kiedy pobieramy ją w nocy z czystego źródła. Ze studni albo ze źródła, literalnie. I ponieważ my jesteśmy w większości z wody zbudowani i wszyscy inni ludzie są w większości z wody zbudowani, to lifehack taki szamański polega na tym, to lifehack nie od szamanów, od wiedunów ze wschodu. Weź w nocy czystą wodę, nie narażaj jej na żadne światło, zamknij ją nie w metalowym kubku, w porcelanowym kubku, w szklanym kubku, nieprzeziernym albo w drewnianym, ale nie w metalowym. Metal też przenosi informacje. I obok tej wody postaw rzecz albo kawałek włosów, kogoś, o kim chcesz się dowiedzieć coś. I chwilę przez noc niech to sobie tak razem postoi, a potem wypij wodę.
Wszystko, co chcesz się dowiedzieć o tej osobie, dowiesz się dzięki tej informacji z wody. No, to był taki lifehack wiedeński, ale idziemy dalej z wodą. Tak jak mówiłam, woda jest inkubatorem informacji. Ciekły kryształ, który wchłania w siebie całą informację i może potem tą informacją promieniować. Może tą informacją promieniować. To znaczy, nie należy się lenić, kochani moi, bo woda jest tak naprawdę jedynym żywiołem, z którym mamy do czynienia w naszych zaklętych, cywilizacyjnych mieszkankach na 10. piętrze, na 8. piętrze i tak dalej. Zabrali nam dostęp do ognia, kuchenki elektryczne, nie wychodzimy na powietrze, siedzimy przed komputerkami. No właśnie, z ziemią też słabo mamy kontakt. Woda, ostatni żywioł, który nam został. No dobra. Jeżeli nie mamy dostępu do wody ze studni, jeżeli nie mamy dostępu do wody ze źródła, to tak, wodę z kranu również możesz oczyścić ze wszystkich informacji i użyć do tego, co Ci za chwilę powiem. Do tego wcześniejszego lifehacka wiedeńskiego też można użyć takiej wody. Potrzebujesz wodę z kranu, tylko najpierw trzeba spuścić trochę, żeby zleciało, tak 3 cm sześcienne i potem wodę z kranu. Nie musisz jej przygotowywać, ale ważne, żeby ją dwukrotnie zamrozić i rozmrozić. Raz zamroź, rozmroź, drugi raz zamroź, rozmroź. Wtedy na środku zamrożonej wody pojawi się taka czarna, ciemna plamka zanieczyszczeń. Ją trzeba usunąć i mamy czystą informacyjnie wodę, z którą można pracować. Czysty informacyjny kryształ. I teraz, pamiętasz, jak Twoja babcia oglądała takiego ruskiego uzdrowiciela? 1, 2, zakrójcie gloza. 3, 4. Pamiętacie? Kaszpirowski się nazywał. I kazał waszej babci klaskać nad wodą? Bo mojej kazał. No to przypomnimy sobie wiedzę pana Kaszpirowskiego. Znaczy nie jego metodologię, tylko mniej więcej z tego samego podzbioru. Masz tą czystą, zamrożoną, znaczy rozmrożoną już, ale podwójnie zamrożoną i rozmrożoną wodę. Chwilę sobie z nią posiedź. Możesz właśnie tak łapki na słoik z wodą, garniec z wodą, nieprzeźroczysty. Ważne, żeby woda była... czekajcie, dokładnie gdzie tu mam ten... Nalewamy wodę do niemetalowego kubka i przykładamy dłonie w odległości centymetra. To nada jej osobisty charakter, niemetalowy kubek. Ale tak naprawdę to... gdzie to są te naczynia? Drewniane, kamienne lub z niewypalonej gliny. O, naczynia najlepsze do przechowywania wody. Drewniane, kamienne z niewypalonej gliny. Ja mam z niewypalonej gliny garnek. Działa od razu jak filtr do wody. Więc w czymś takim, i to ma być nieprzeźroczyste, w czymś takim przechowujesz wodę, trzymasz centymetr od tego garnca i wkładasz do wody program. Na przykład czynisz siebie piękniejszym. Znaczy ja to trochę trywializuję, ale naprawdę rzecz jest bardzo serio i kurde, to byłoby takie pokpienie sytuacji, żeby nie wykorzystać takiej możliwości. I na przykład jaki możemy program włożyć? Nalewamy wodę do niemetalowego kubka, dłonie przykładamy w odległości centymetra i aby uzyskać efekt leczniczy lub złagodzić dolegliwości, musimy wypowiedzieć nasze intencje prostymi słowami. I bardzo ważne, żeby te słowa wypowiedzieć z wiarą, bo według naszej wiary nam się stanie. I gdy mówimy to z wiarą, możemy aktywować mechanizm harmonizujący nasze ciało albo program odmładzający. I wszystko zależy od słów, jakie włożymy w wodę.
żeby coś się Wam udało, żebyście wypięknieli, żebyście wyzdrowieli. Tak, można, żeby ktoś wyzdrowiał też, ale generalnie to jest tak, że Ty to robisz osobiście, takie programowanie wody dla siebie i potem się tą wodę pije. Też jest druga odmiana, żeby właśnie tak zaprogramować wodę, czyli się nad nią tak pomodlić, pomedytować z rękami centymetr od tego naszego pojemnika na wodę, a potem, żeby ona sobie jeszcze w nocy przy nas postała i rano ją wypijamy. Ale ważne właśnie, żeby światło na nią nie padało, bo światło to informacja, a jak światło padnie już na wodę, to ona zaprogramuje nam naszą informację. I jeszcze taką jedną historyjkę chciałam Wam powiedzieć, historyczną, bo w dawnych czasach na wschodzie przed tą rewolucją październikową było bardzo dużo ludzi, którzy żyli po 200 lat i więcej. Tak naprawdę to niektórzy z moich nauczycieli mówią, że obecnie na Ziemi żyją ludzie, którzy mają po 1000 lat i więcej, ale oni się nie ujawniają z tym, dlatego że na nich polowali i nie chwalą się swoją długowiecznością. Także takie bajki. Tak, picie czystej wody spowoduje, że będziecie długowieczni, młodzi, piękni i zdrowi. Więc przed tą rewolucją było sporo ludzi, którzy byli długo młodzi, piękni i zdrowi. I to byli ludzie, którzy pili ze swoich własnych studni i zazwyczaj to były studnie z krzemienia pasiastego wykładane. I po rewolucji zaczęto ludzi chłopów zmuszać, żeby pili tylko i wyłącznie wodę z kranu, czyli z tą całą rdzą, z tym całym syfem, wiecie. A tych, którzy, to możecie sobie sprawdzić historycznie, a tych, którzy się upierali przy piciu z własnych studni, wywożono na dalekie, zimne wakacje. No, pomyślcie sobie. Więc co możemy zrobić? Możesz sobie zakupić taki garnek i filtrować swoją wodę, zrobić sobie właśnie taką wodę zamrożoną i ją zaprogramować na najlepsze lekarstwo, kurde, za darmo dla Ciebie. I jeszcze jedna rzecz, to już nie z zamrożoną wodą. Możesz sobie to wydrukować na karteczce, zafoliować i taki program, który będziesz sobie powtarzać, biorąc prysznic. Bo możemy pracować z wodą w czasie kąpieli. Biorąc prysznic, wypowiadamy, jeszcze od nauczyciela, którego to wiem, to włączamy chłodny prysznic i wypowiadamy zaklęcie. Nie wiem, w zimę to tak. Wodo, czysta siostro, przyjmij moje smutki, przyjmij moje troski, zmyj żal z mojej duszy. Zmyj zło z mojego ciała, oczyść mnie, zabierz żal, nieszczęścia, smutek, słabość i chorobę. A ponieważ zawsze jest tak, że jeżeli jeden program się oczyszcza, robi się miejsce, to zawsze trzeba włożyć nowy program, bo jak się nie włoży nowego programu, to wróci stare. Więc oczyściliśmy wodą siebie, teraz druga część. Wodo, przywróć radość, przywróć szczęście, przywróć światło w mojej duszy, przywróć zdrowie mojemu ciału. Wodo, czysta siostro, pomóż mi. I to wszystko. Wrzucę tekst tego zaklęcia tak, pod to nagranie, więc ponieważ dzisiaj jest właśnie ten dzień świętej ablucji, więc śmiało, do łazienek. Piękne dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam serdecznie.